Dzień dobry. Powiem wam, że leniłem się cały tydzień, a teraz wróciłem na siedlisko i powoli zabieram się do jakichś prac. Ale jakoś tak nie mam specjalnie ochoty. No niestety muszę zacząć od tego, że spróbuję naprawić ten piecyk, bo nie chcę zapalić. Mam nadzieję, że to jest tylko kwestia baterii w iskrowniku, bo po prostu iskrownik nie pyka, tak, bo powinien tak pykać. No i niestety to nie pomogło. Ale to jest ewidentnie wina iskrownika, bo tutaj powinno być po naciśnięciu, po przekręcaniu i naciśnięciu powinno się robić takie pyk, 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 pyk. No nic. Poszukam jakiegoś serwisu, zadzwonię i dowiem się, co mogę zrobić dalej. To co mogę zrobić, to niestety muszę wejść pod przyczepę, odkręcić zawór od gazu, następnie odkręcić tutaj 5 takich wkrętów, odczepić tu tę rurę od komina i spróbować cały ten piecyk wysunąć, a następnie pojechać na wycieczkę do Nowego Sącza. Niby blisko, ale z drugiej strony to jest ponad godzinę jazdy. No i możliwe, że uda się naprawić to od ręki. A jeśli nie, to będę jechał jeszcze raz potem po odbiór. Kurczę, na dzień dobry, no. Słabo. Dobra, włażę pod tą przyczepę. No dobra. Udało się to na szczęście odkręcić, nie było problemu. Ale się nieźle wybrudziłem pod tą przyczepą. Dobrze, że nie mam klaustrofobii, bo naprawdę ciasno. To jadę. No i dobra. Zainstalowałem. Działa. O, słyszycie teraz? To powinno być takie światło. O, widać. O, zapalił. A wiecie, co to było? Jaka była tu usterka? Tu biegną takie kabelki. I jeden z tych kabelków, znaczy trudno było to zauważyć, tam głęboko od dołu był przegryziony. Także ja nie mam nic przeciwko, żeby sobie myszy mieszkały zimą pod przyczepą, ale jak mnie przez tydzień nie ma, nie wiem w jaki sposób one tu się dostały i robią takie akcje, to naprawdę dziękuję. No ale okej, najważniejsze, że piecyk działa, bo bez niego zimą to byłoby słabo. Niby mamy ten klimatyzator, który też grzeje, ale on i raz, że hałasuje, 2 dmucha, a 3 czasami tu jednak zimą potrafią zabrać prąd na 3 dni. Oj, myszy. Zimno, a jeszcze dodatkowo, jak trochę wieje wiatr, to nam mocno wychładza przyczepę. Także wracam do patentu z tamtego roku i obłożę ją tym starym styropianem. No tak, żeby mi po prostu tam nie wiało pod przyczepą, bo wtedy ta podłoga jest zimna, no i więcej gazu nam pewnie by szło. No to działa. No i dobrze. I temat ogarnięty. Zawsze to jednak będzie cieplej, jak nie będzie tak wiało. A z drugiej strony, tak chyba też mówiłem już w poprzednim roku, jak to robiłem, to nie jest na tyle szczelne, żeby tam się jakoś miała gromadzić wilgoć. Wybrałem się na grzyby i dobrze zrobiłem, bo jest sporo takich malutkich podgrzybków. No wprost idealnych do tego, żeby je zamarynować. I było więcej, ale już trochę zebrałem, a potem pomyślałem, no tu jeszcze jest, że w sumie to przecież nagram. Fajny jest ten mech swoją drogą. No dobrze, no na razie mam tak nie za dużo na dnie, ale tylko co wszedłem do lasu. Myślę, że znajdę trochę więcej.
W nocy były już przymrozki. Widzę, że liście nas w Turcji przemarzły, ale przemarzły też liście dyni. Także chyba trzeba będzie te dynie już zebrać. Natomiast Marta się bardzo ucieszy, bo jej broku zawiązał kwiat. Nie wiem, czy to się mówi, że to jest kwiat. No rośnie coś, no. Może coś z tego będzie. No proszę, Marcie wyrosły rzutkiewki. O, może się jeszcze uda je pozbierać. Znaczy w sumie to ja mogę sobie już zebrać. O, taka ładna. Powiem wam, że trochę podpadłem z tymi dyniami. Marta kazała mi je zebrać przed przymrozkiem, a ja się trochę zgapiłem. Przymrozek już był, ale taki chyba niewielki, także część liści widzę jeszcze jest zielonych. Nie wiem, gdzie Marta schowała sekator. Przydałby mi się jakiś koszyk. No i co my z tym zrobimy? No trochę się tego uzbierało, nie powiem. Kosiłem tu też przy ogródku, tylko tym razem z koszem. No, myślę, że ta trawa się może przydać na grządki, czy Marta jak będzie tutaj sadziła te drzewka, krzewy owocowe, czy tam drzewka owocowe, to może ta trawa jej się przyda na podsypkę. To jeszcze przytnę kilka tych gałęzi orzecha, bo jak na nie spadał śnieg w tamtym roku,
to one się kładły nam na namiocie. No dobra. Kilka tych gałęzi przyciąłem, a przycinałem takim ustrojstwem złamanym drążkiem od łopaty, kawałkiem drążka od szczotki, no i taką piłkę dokupiłem. Ma to zasięg 3 metrów, także w sam raz mi to tutaj wystarczyło, żeby te najbardziej dotykające namiotu gałęzie obciąć. Kupiłem też kilka takich kratek parkingowych. Dokładnie 8 sztuk i je tutaj ułożę przy tym miejscu, gdzie jest ten zjazd, podjazd dla przyczepy kempingowej. Kupiłem tylko 8, bo to jest dość drogie jednak, kilkanaście złotych sztuka, więc zanim kupię więcej, to chciałem przetestować, na ile to się faktycznie sprawdzi. Czyli trochę wyrównam teraz, zbiorę trochę tego żwiru, podsypię tym piaskiem, posieję trawę, je ułożę i zasypię żwirem. Zobaczymy, na ile to zadziała. Jak zadziała, to wtedy zrobię to też tam, bo tam jest największe ryzyko, że samochodem się wjeżdża w miejsce tego żwiru. Działam. No i dobra, 5 minut roboty i to wrzuciłem. Przejechałem też samochodem. Gdzie jest ta kratka? A to. Przez to, że ta kratka jest zielona, to ona się specjalnie nie różni też od tych kamyków, także nawet jak gdzieś wystaje, to nie ma problemu. Z czasem myślę, że to się uleży, a w tej chwili już jak się idzie, to tak się nie zapada jak w miejscu, gdzie tego nie ma. Ale zobaczymy. Zobaczymy, poczekam parę tygodni, zobaczę jak to działa. To wtedy kupię więcej. No dobrze, to teraz co? Rozładuję tą przyczepę. Był jeden komentarz o tym, że jak sprawdzić, czy cegła jest dobra. I to po prostu robi się stukając. Jeśli to jest taki dźwięk jak tu, taki dźwięczący, to jest to cegła dobra. A jeśli jest to taki dźwięk głuchy, no to ona nie jest mocna. Że dzięki temu mogę już od razu robić segregację i ustalać, która cegła może pójść na taras. O, tak jak ta. Która? Czy tak jak ta? A która nada się, o tak jak te 3, która nada się na fundament. Do umycia tych cegieł uznałem, że spróbuję myjki ciśnieniowej. Zobaczę, jak to będzie szło. Może będzie szybciej, a na pewno powinno być dokładniej. Ale zobaczymy.
No i rozładowane. Tu taka cegła to jest w gorszym stanie, czyli albo nie ma tego lica, które potrzebuje, żeby było ładne, albo pęknięte. One pójdą pewnie tam na tamten taras. No i sterta cegieł ładnie rośnie. Podejrzewam, że to by mi już wystarczyło na cały dom, ale z drugiej strony zakładam też jednak, że sporo tej cegły, znaczy część tej cegły będę musiał odrzucić, jak już będę dobierał rzeczywiście pod ten fundament. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.